Cześć! Witam wszystkich serdecznie w premierowym odcinku Muzycznego Subiektywu i zapraszam na opowieść o jednej z moich ulubionych kapel. Przewinęło się przez nią wielu fantastycznych gitarzystów. O jej liderze można śmiało mówić, że był archetypem gwiazdy rocka. Mieli niesamowity talent do chwytliwych melodii i do pakowania się w kłopoty, a ich dwa największe przeboje o mały włos w ogóle nie ujrzałyby światła dziennego. Przed Wami Thin Lizzy. Historia Thin Lizzy jest w dużym stopniu historią jednego człowieka, jej lidera, basisty, wokalisty, kompozytora i tekściarza Phila Lynota. Postaci na tyle barwnej, że poświęcę jej osobny odcinek, dzisiaj skupiając się bardziej na losach samej kapeli, ale kilka faktów z biografii też nam się przyda. Philip Paris Lynott, bo tak się oficjalnie nazywał, przyszedł na świat 20 sierpnia 1949 roku w West Bromwich, niedaleko Birmingham, ale Anglikiem bynajmniej nie był. Jego mama, Philomena Lynott, była Irlandką, która przybyła do Anglii w poszukiwaniu pracy i ciekawszego życia niż to, które mógł jej zapewnić ponury Dublin. Jego ojciec, Cecil Paris, był ciemnoskórym emigrantem z Gujany, wówczas jeszcze Gujany brytyjskiej. Para poznała się na potańcówce w Birmingham, zaczęła ze sobą chodzić, a po jakimś czasie okazało się, że Philomena jest w ciąży. Dziewczyna nie chciała się wiązać z Cecilem, postanowiła dziecko wychowywać sama. I wychowywała tak długo, jak długo dawała sobie radę. Jednak przed jego 8 urodzinami stwierdziła, że chłopcu będzie jednak lepiej w jej rodzinnym domu. I odesłała Filipa do swojej mamy. Sarah Lynott mieszkała na przedmieściach Dublina w Crumlin, była twardą Irlandką, ale Filipa otoczyła tak bardzo potrzebną małemu chłopcu miłością i opieką. Dorastający Lynott, podobnie jak wielu jego rówieśników, zafascynował się muzyką rockową. Zaczęło się od słuchania, potem przyszło wykonywanie, a w końcu i komponowanie. Jego pierwszym zespołem było The Black Eagles, do którego dołączył mając zaledwie 14 lat w roku 1963. Tam jego ścieżki skrzyżowały się po raz pierwszy z Brianem Downeyem, przyszłym perkusistą Thin Lizzy. Black Eagles zdobyli lokalną sławę, ale dużo więcej nie zdziałali, po kilku latach się rozpadli. Phil trafił wtedy do Skid Row, gdzie poznał innego bohatera naszej dzisiejszej opowieści, utalentowanego gitarzystę z Irlandii Północnej, Gary'ego Moore'a. Tam również zainteresował się graniem na gitarze basowej. Kiedy Skid Row nieoczekiwanie zrezygnowało z usług Lynotta, ten połączył siły ponownie z Brianem Downeyem i założył zespół The Orphanage. I właśnie na ten zespół pewnego wieczoru w 1969 roku w dublińskim klubie Countdown trafił Eric Bell, który szukał w tym czasie sekcji do swojego nowego projektu. Bell, w przeciwieństwie do młodszych kolegów, był już wtedy wyjadaczem scenicznym, miał za sobą chociażby epizod w Them Vana Morrisona, a teraz potrzebował basisty i perkusisty do swojego nowego projektu. To, co zobaczył, spodobało mu się na tyle, że po koncercie zagadał do chłopaków i zaproponował im współpracę. Gadka szła pewnie średnio, ponieważ Bell był wtedy pod wpływem LSD, którym poczęstował go towarzyszący mu klawiszowiec Eric Rickson. Jakby nie było, chłopaki dogadali się, a siedzącego z boku Ricksona wciągnięto do składu tak z czystej kurtuazji. Tak więc oryginalny skład Thin Lizzy to w rzeczywistości 4 osoby. Ale szybko, ze względów ekonomicznych, optymalizacji kosztów, stwierdzono, że Ricksona można się pozbyć i zespół zaczął wkrótce grać w trójkę, tak jak to sobie Bell od początku wymarzył. To również Bell był pomysłodawcą nazwy. Przeglądając kolorowy magazyn Dandy, trafił na historyjki o robocie gosposi Thin Lizzy. Zasugerował tę nazwę. Reszta zespołu była sceptycznie nastawiona, ale z braku lepszej alternatywy ostatecznie zgodzili się. No i tak już zostało. Tu również Bell zaproponował, żeby zmienić pisownię tej oryginalnej nazwy. I miał to być w założeniu żart z wymowy Dublińczyków, którzy i tak thin wymawiali teen. Panowie wzięli się ostro do pracy i wkrótce Thin Lizzy stało się koncertową atrakcją nie tylko w Dublinie, ale w całej Irlandii. No można by pomyśleć, że w takim razie sława była na wyciągnięcie ręki. Tyle tylko, że Irlandia to było wtedy muzyczne zadupie.
Na rynku muzycznym liczyły się tak naprawdę Stany Zjednoczone i Anglia. A kiedy mówię Anglia, mam na myśli tak naprawdę Londyn. Więc żeby coś osiągnąć, trzeba było działać tam. Ewentualnie liczyć na cud albo na sprytnego menedżera. Na szczęście Thin Lizzy mieli kogoś takiego w osobie Briana Twighta, który tak pokombinował ze swoimi układami i znajomościami, że chłopaków w akcji zobaczył przedstawiciel Decca Records. A to, co zobaczył, spodobało mu się na tyle, że zaproponował im kontrakt na 3 płyty. Uradowani spakowali manatki i pojechali do Londynu nagrywać pierwszą płytę. Uwinęli się w tydzień, a z samej sesji niewiele podobno pamiętają, ponieważ upływała w ciężkich oparach marihuany, którą hojnie częstował producent płyty Scott English, notabene Amerykanin. Po powrocie do Dublina przygotowano wszystko do ostatecznej przeprowadzki zespołu do Londynu. Wybrano angielskiego opiekuna zespołu, Teda Carolla, oraz agenta koncertowego Chrisa Morrisona. Zespół ostatecznie przeniósł się do Londynu. Płyta zatytułowana po prostu Thin Lizzy ukazała się w kwietniu 1971 roku. I co? Na listach nic nie zwojowała, a sam zespół szybko się przekonał, że tak naprawdę wracają do punktu wyjścia, muszą zaczynać od zera, bo zespół popularny w Irlandii, w Anglii nikogo nie obchodził. Musieli ciężko harować, grając po małych klubach dla niewielkiej publiczności. Tym bardziej, że sama płyta sprzedawała się kiepsko i nawet mimo wsparcia takich osób jak chociażby Kid Jensen, DJ z Radia Luxemburg, nie zdobyła szerszej popularności. Podobny los spotkał jej następczynię, płytę Shades of Blue Orphanage, wydaną rok później, w 1972 roku. Ta płyta w ogóle była nagrywana na wariackich papierach, bo zespół tak naprawdę został zmuszony do wejścia do studia, kiedy ktoś w Decca Records przypomniał sobie, że czas już, aby nagrali nową płytę. Weszli więc do studia tak naprawdę bez materiału i komponowali na gorąco, żeby tylko wyrobić się w terminie. Doszło do tak absurdalnej sytuacji, że Lynott podawał wytwórni tytuły utworów, które tak naprawdę nie zostały jeszcze napisane, aby ci mogli już zlecić druk okładki. Ostatecznie płyta wyszła w 1972 roku i podobnie jak pierwsza, niczego na listach nie zwojowała, mimo całkiem pozytywnych recenzji. Jak ja oceniam te płyty z perspektywy fana? No cóż, lubię je. Jest tam sporo fajnych numerów. Nad tymi ostrymi czasami unosi się duch Hendrixa. Są przyjemne folkowe lub folk-rockowe numery, trochę ballad. No i od początku mamy ten charakterystyczny, niepowtarzalny wokal Phila Lynotta, który towarzyszy nam od pierwszych dźwięków i to jest coś wyjątkowego, coś za co ja osobiście Thin Lizzy uwielbiam. To jest jeden z tych wokalistów, którzy zdecydowanie mieli w sobie to coś, że nawet kiedy nie znamy piosenki, wystarczy, że usłyszymy kilka pierwszych fraz śpiewanych i już wiemy, kto stoi za mikrofonem. Więc ten jego głos, ciepły, czasami trochę zachrypnięty, czasami taki tajemniczy, uwodzicielski, momentami agresywny, to jest coś niepowtarzalnego. I to było na tych płytach od początku. Natomiast umówmy się, to nie są najlepsze płyty w dyskografii Thin Lizzy. Nie znajdziemy tu wielkich przebojów, nie znajdziemy tych charakterystycznych gitarowych harmonii, z których słynęli później. Możemy natomiast znaleźć sporo tego, co można nawet określić takim muzycznym smęceniem. Więc jeżeli ktoś chce zacząć muzyczną przygodę z Thin Lizzy, to zdecydowanie polecam któreś z późniejszych klasycznych płyt. Ale żeby te późniejsze płyty w ogóle powstały, to Thin Lizzy musiało przetrwać. A to nie było wcale takie oczywiste, bo dotychczasowe krążki słabo się sprzedawały. Decca nie kryła rozczarowania. Zespół był spłukany, a jeszcze na dodatek Brian Twight stwierdził, że ma dosyć dokładania do interesu i zrezygnował ze stołka menadżera. W tej sytuacji Thin Lizzy byli tak naprawdę w poważnych tarapatach. Na szczęście szybko się okazało, że dotychczasowy agent koncertowy Chris Morrison chętnie wesprze Teda Carolla w zarządzaniu sprawami zespołowymi. Panowie dogadali się i zaraz potem Carroll poprosił Morrisona o kasę na zaległe wypłaty dla muzyków. Było jasne, że jeżeli nie zmienią strategii, to zespół pójdzie na dno i pociągnie za sobą wszystkich z nim związanych.
Menadżerowie stwierdzili, że koniecznym jest załatwienie trasy po wyspach z jakąś topową kapelą. Z kolei sam zespół doszedł do wniosku, że potrzebują mocnego singla, który przyniesie im przebój. A w zasadzie Lynott doszedł do tego wniosku. Downowi było w sumie wszystko jedno, natomiast Bell nie był wcale zwolennikiem polityki singlowej. Uważał, że single to jest komercja, to jest sprzedawanie się i to jest zaprzeczenie tej wizji artystycznej, której on chciał hołdować. Ostatecznie wygrał jednak głos Lynotta. Trzeba było jeszcze wybrać, co na tym singlu się znajdzie. Filip miał gotową piosenkę Black Boys on the Corner i zespół zgodnie stwierdził, że okej, to jest to, co pójdzie na stronie A. Potrzebny był jeszcze materiał na stronę B, no bo cały czas jesteśmy w dobie płyt winylowych, a tam nawet mały krążek musiał mieć coś nagrane po obu stronach. Pomysłu nie było, weny za bardzo też nie. Według legendy zespół siedział w studiu, Bell z Downeyem tak naprawdę zbijali bąki, czytali gazety, dłubali w nosie. Lynott coś sobie tam pogrywał na akustycznej gitarce. Jakieś tradycyjne irlandzkie piosenki, w tym Whiskey in the Jar. Ten numer siadł Bellowi na tyle, że chwycił za wiosło i dodał do niego coś, co stało się jedną z najsłynniejszych melodii na świecie. Chłopaki zadowoleni z efektu stwierdzili, że okej, na stronę B, na Zapchaj dziurę może być. Na Zapchaj dziurę, powtarzam. Na szczęście obecny za drzwiami Ted Carroll, a także później panowie z wytwórni Decca mieli inne zdanie. Stwierdzili, że nie, to zdecydowanie jest utwór, który będą promować, to on ma wylądować na stronie A i tak się faktycznie stało. Potem była jeszcze krótka batalia o to, żeby przygotować do radia wersję skróconą, 3-minutową zamiast tej oryginalnej ponad 5-minutowej i wszystkie te decyzje dotyczące singla to były decyzje, które były gorzkimi pigułkami dla Erika Bella. On z trudem to wszystko strawił i to był taki moment, kiedy zaczął się w zespole rozłam. Jeszcze przed wydaniem singla Chris Morrison i Ted Carroll załatwili Thin Lizzy trasę koncertową po wyspach u boku Slade. To był jeden z topowych wówczas zespołów angielskich, który hity to w zasadzie wyciągał jak magik króliki z kapelusza. I ta trasa to była prawdziwa szkoła rocka. Bardzo Thin Lizzy potrzebna. Po pierwsze, stanęli wreszcie oko w oko z dzikimi tłumami fanów, którzy zespoły supportujące mieli tak naprawdę gdzieś i najchętniej je obrzucali. Nie tylko inwektywami. Po drugie, mieli okazję do podglądania, jak te profesjonalne, zawodowe zespoły radzą sobie, jak budują show, jak się zachowują na scenie, jak wygląda ich kontakt z publiką, jak tą publikę pobudzają, jak nią kierują. Tutaj oglądanie przez Phila, wokalisty Slade, Nodego Holdera, to była bezcenna lekcja, zdecydowanie. No i wreszcie po trzecie, ta trasa spowodowała, że Lizzy raz na zawsze musieli zmienić swoje podejście do koncertowania, do tego, jak ma wyglądać ich set koncertowy. Po pierwszym występie do ich garderoby przyszedł Chas Chandler, menadżer Slade, a wcześniej menadżer m.in. Hendrixa, basista The Animals i postawił sprawę jasno. Albo zmienią sposób, w jaki występują, albo wylatują z trasy. Oni mieli za zadanie rozgrzewać, a nie usypiać, tak? W związku z tym Lizzy postawione pod ścianą raz, dwa przearanżowało swój set koncertowy, wyrzucili z niego wszystkie takie smęty, postawili na dynamiczne rockowe granie. No i tak już im zostało, za co dziękujemy pani Chandler. Wydany w międzyczasie singiel Whiskey in the Jar nie zrobił furory, przynajmniej nie od razu. Zainteresowanie było słabe i wszystko zmieniło się dopiero w momencie, kiedy menadżerowie Thin Lizzy stwierdzili, że trzeba wziąć sprawy we własne ręce i zatrudnili speca od reklamy. Wtedy zainteresowanie singlem i jego sprzedaż skoczyły. Na trochę, bo niestety przed Bożym Narodzeniem 1972 roku, czyli w tym najgorętszym okresie zakupowym, magazyny Decki okazało się, że świecą pustką i nie ma więcej płytek, które można by sprzedać. Mogłoby się wydawać, że szansa została zaprzepaszczona. Ale sprytni menadżerowie wpadli na nowy pomysł i zaraz po nowym roku rozesłali do prezenterów radiowych w całym kraju gadżet promocyjny. Whisky w słoiku. Z podziękowaniami za pomoc w uczynieniu z Whiskey in the Jar przeboju krajowego. Podziękowania były oczywiście na wyrost, ale sam pomysł chwycił
DJ-e zaczęli chętniej puszczać numery w radiu i ostatecznie Whiskey in the Jar wylądowało na 6. miejscu brytyjskiej listy przebojów. Tym samym Thin Lizzy mieli swój wymarzony hit. Za parę dni, proszę pana, to się dopiero zacznie. Wywiady, autografy, wizyty w zakładach pracy. Jeszcze się panu przeje. Zaczęły się wywiady, wizyty w radiu i telewizji, w tym m.in. w takim popularnym programie Top of the Pops. Skoczyły garze za koncerty. No wszystko wydawało się, że jest na dobrej drodze. Idąc za ciosem, Lizzy wydali wkrótce kolejny album Vagabonds of the Western World. I ten album był zdecydowanie lepszy niż dwa poprzednie. Było tutaj dużo rasowego, rockowego grania, takiego już prawdziwie hard rockowego. Był super numer tytułowy, był świetny The Rocker, który wszedł na długie lata do setu koncertowego Lizzy. Były mocne Black Boys on the Corner, Mama Nature Said, Gonna Creep Up on You. Były też utwory spokojniejsze, takie zdradzające bardziej liryczną stronę charakteru Lynota, czasami nawet takie zahaczające o pop, trochę przesłodzone, ale dzięki temu jego wyjątkowemu wokalowi zawsze miłe w słuchaniu. Tak jak chociażby Little Girl in Bloom albo A Song for While I'm Away. Generalnie cała płyta robiła dużo lepsze wrażenie od poprzedniczek, zbierała też dużo lepsze recenzje. Od tej płyty datuje się też długotrwała współpraca Lizzy z uznanym irlandzkim artystą, grafikiem, a prywatnie przyjacielem Phila, Jimem Fitzpatrickiem. Fitzpatricka możecie znać nawet o tym nie wiedząc, ponieważ jest autorem bardzo znanego portretu z 1968 roku Viva Che. Jest to czarno-czerwony portret Ernesto Che Guevary. Bajecznie kolorowa okładka Vagabonds wraz z zawartością krążka to był zdecydowany krok w dobrym kierunku, krok naprzód. Niestety nie finansowy. Mimo pozytywnych recenzji płyta sprzedawało się słabo. Lepiej niż poprzedniczki, ale w dalszym ciągu nie może być mowy o jakimś przełomie. Być może gdyby na albumie znalazło się również Whiskey in the Jar, sytuacja wyglądałaby inaczej, ale całe trio zgodnie postanowiło, że chcą mieć na tym albumie wyłącznie swój autorski materiał. Ten powolny progres ich kariery Lynott z Downejem przyjęli w miarę spokojnie. No byli zadowoleni po prostu z tego, że tworzą dobrą muzykę i dobrze się przy tym bawią. Natomiast Bell miał powoli dość. To, że musiał się pojawiać w radiu czy w telewizji wyłącznie w związku z Whiskey in the Jar, utwierdzało go w przekonaniu, że Lizzy są traktowani jako kapela jednego kawałka, w dodatku nie tego, który on lubił. Poza tym wkurzało go to, że menadżerowie cisnęli, żeby na koncertach ograniczył długie solówki, czy w ogóle dżemowanie zespołu na scenie. To wszystko kłóciło się z jego wizją artystyczną. Do tego dochodziło zmęczenie rock'n'rollowym trybem życia, ciągłym byciem w trasie, używkami. To wszystko spowodowało, że Bell czuł się wypalony. I wreszcie coś w nim pękło. W sylwestrowy wieczór, kiedy grali koncert w jego rodzinnym Belfaście, Eric przyszedł na scenę kompletnie pijany, rzucił gitarą w powietrze, wywalił wzmacniacze, wreszcie zleciał ze sceny. Całe szczęście, że na poduszki, które były poniżej. Lynott i Downey musieli kończyć koncert we dwójkę. Następnego dnia, i tu wersje różnią się w zależności od źródła, Bell odszedł z kapeli, to jest jego wersja, albo został z kapeli wywalony. To jest wersja wszystkich pozostałych. No jakby nie było, Thin Lizzy znowu byli w tarapatach i po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni, bez gitarzysty. Na chwilę z opresji wybawił ich Gary Moore, stary kumpel Lynotta jeszcze z czasów Skid Row. Przyjął zaproszenie i początkowo wydawało się, że wszystko będzie szło bardzo dobrze. Zaczęły powstawać nowe numery, m.in. piękny blues Still in Love with You, który znalazł się na następnej płycie długogrającej zespołu. Ale ostatecznie Moore wytrzymał w kapeli zaledwie kilka miesięcy i się odmeldował. Oficjalnie poszło o różnice artystyczne, nieoficjalnie o coraz silniejsze ciągoty Lynotta do różnych używek. Poza tym Moore dostał propozycję od Johna Heismana dołączenia do Colosseum 2, a to było dla niego atrakcyjniejsze i pod względem artystycznym, i finansowym. Tak więc Lizzy znowu byli
w kropce. Rozpoczęły się poszukiwania gitarzysty. A w zasadzie to dwóch gitarzystów, bo Lynott stwierdził, że najlepiej mieć na pokładzie dwóch, na wypadek gdyby ktoś znowu robił jakieś fochy, to zawsze zostanie ten drugi. Poza tym chodziło o to, żeby na koncertach móc oddać studyjne aranżacje. Do tego też były potrzebne dwie gitary. Był taki moment, kiedy Downey i Lynott nawet myśleli o tym, żeby zamknąć rozdział nazywany Thin Lizzy i powołać do życia nowy projekt, ale menadżerowie przekonali ich, że nie ma sensu rezygnować z rozpoznawalnej już bądź co bądź marki i lepiej pozostać przy tej starej nazwie. Tak się stało, ale Lynott potem niejednokrotnie powtarzał w wywiadach, że dla niego to, co się udało stworzyć po odejściu Bella, to jest zupełnie nowy zespół, który tylko przypadkowo nazywa się również Thin Lizzy. Ostatecznie do składu dołączyło dwóch gitarzystów, smarkaty, bo zaledwie 18-letni Brian Robertson z Glasgow oraz Scott Gorham ze słonecznej Kalifornii. Robertson, ksywa Robo, był butnym, aroganckim gitarzystą, pewnym swoich faktycznie niebanalnych umiejętności, który wycinał na gitarze dźwięki równie błyskotliwie co William Wallace swoim mieczem Anglików. Więc był Szkot, dwóch Irlandczyków, mocne celtyckie połączenie, świat miał się czego bać. No ale co w tym zestawieniu robił Amerykanin? I co on w ogóle robił w deszczowym Londynie? Okej, niech was nie zwiedzie ta ładna buźka, bo z Gorhama było niezłe ziółko. Jeszcze mieszkając w Los Angeles, grywał z lokalnymi kapelami, a jednocześnie pracował w sklepie muzycznym, z którego notorycznie podkradał płyty, żeby mieć na kupno dragów. Miał kilka zatargów z prawem, w tym raz, kiedy nieopatrznie próbował sprzedać towar tajniakowi. Ta ostatnia wpadka mogła go kosztować długą odsiadkę. Na szczęście z opresji wybawił go wujek prawnik i spora łapówka dla sędziego. Ale Gorham stwierdził, że pora na zmianę klimatu, a akurat dostał informację od swojego szwagra, który miał dołączyć do Supertrampa jako perkusista. Szwagier zapewniał, że załatwi mu miejsce gitarzysty, więc zwabiony tą obietnicą Gorham uzbierał na bilet i przyleciał do Londynu. Na miejscu okazało się, że słuchy nici, no więc bujał się po lokalnych knajpach, z jakimiś grywał lokalnymi zespołami i tak naprawdę to liczył dni, kiedy będzie musiał wracać do Stanów, bo jego wiza się niedługo kończyła. Wtedy dowiedział się, że Thin Lizzy, zespół, o którym nigdy wcześniej nie słyszał, szukają gitarzysty. Postanowił spróbować, wybrał się na przesłuchanie. Zjawił się tam jako 26 z kolei. Lynott, Downey i Robertson mieli już serdecznie dość tych przesłuchań, a kiedy Gorham pojawił się i wyjął z futerału swoją japońską podróbę Gibsona Les Paul, to Robertson w ogóle miał ochotę się zabrać i pójść do domu. Lynott wspominał to inaczej. On Gorhama od razu kupił z wyglądu wizerunkowo i tylko modlił się, żeby chłop potrafił coś zagrać na gitarze. Okazało się, że Gorham w dźwięki potrafi, w związku z czym narodził się ten słynny złoty skład Thin Lizzy. A teraz coś sobie wyjaśnijmy. To nie jest tak, że Thin Lizzy wymyślili duet gitar prowadzących i gitarowe harmonie. Nie, w muzyce rockowej takie rzeczy robili wcześniej chociażby Wishbone Ash czy Allman Brothers Band, a Les Paul i Mary Ford to takie rzeczy w ogóle robili jeszcze w latach 50. Natomiast jeśli chodzi o muzykę hardrockową i heavy metalową, no to Thin Lizzy są uznawani za taki wzór tego, co po angielsku nazywamy twin guitars i to na nich wzorowali się chociażby Judas Priest i Iron Maiden, którzy z tego duetu bliźniaczych gitar uczynili swoje znaki rozpoznawcze. Co ciekawe, to co stało się też, można powiedzieć, symbolem Thin Lizzy, narodziło się zupełnie przez przypadek. Podczas pracy w studiu Brian Robertson grał partię swojej gitary, a ktoś nieopatrznie nacisnął klawisz delaya, czyli takiego efektu opóźniającego. W związku z czym za tymi dźwiękami granymi przez Robertsona popłynęły te same z lekkim opóźnieniem, za to w idealnej harmonii. Efekt był niesamowity. Muzycy stwierdzili, że muszą tego samego spróbować na dwie rzeczywiste gitary i tak już zostało. I w studiu, i na żywo.
Co również ciekawe, ten złoty skład Thin Lizzy nigdy na koncercie nie zagrał Whiskey in the Jar. To była świadoma decyzja, a motorem tej decyzji był Scott Gorham. Zaledwie w kilka dni po dołączeniu do zespołu powiedział do Lynota: to jest nowy zespół, tamten numer to jest numer innej kapeli, my jesteśmy rockowym zespołem, musimy mocno stanąć na swoich nogach. I o dziwo, Lynott się na tę bądź co bądź odważną decyzję zgodził. W związku z tym ani na słynnej koncertówce Life and Dangerous, ani na innych koncertówkach, czy to na bootlegach, nie znajdziemy Whiskey in the Jar granego przez ten złoty skład. Robertson i Gorham dołączyli do zespołu, nie wiedząc, że tak naprawdę Lizzy jest spłukane i bez kontraktu płytowego, bo kontrakt z Decą wygasł, a wytwórnia wcale nie była specjalnie zainteresowana jego przedłużaniem. Ostatecznie menadżerom udało się wynegocjować nowy kontrakt z wytwórnią Phonogram, ale muzycy potrzebowali kilku tras koncertowych i przynajmniej 2 albumów, żeby się dotrzeć i żeby zgrać się na tyle, żeby zaczęły powstawać ich takie najmocniejsze albumy. W tym nowym składzie pierwsza płyta, która została nagrana, to Nightlife z roku 1974. I w porównaniu z Vagabonds tak naprawdę był to krok wstecz. Na płycie znajdziemy na dobrą sprawę 2 numery, które są takim mocniejszym rockowym łojeniem. It's Only Money i Shalala, oba zresztą świetne. Poza tym dominowały piosenki spokojne, czasami przesłodzone, czasami po prostu nijakie. Wyróżniała się okładka, znowu autorstwa Jima Fitzpatricka, gdzie na tylnej części zadebiutowało to klasyczne logo Thin Lizzy. Wyróżniał się też blues Still in Love with You, nagrany jeszcze z Garym Moorem, który wszedł na dobre do setu koncertowego Lizzy. Poza tym rewelacji niestety nie było. Natomiast rewelacją było to, że udało się załatwić Lizzy wyjazd do Stanów Zjednoczonych i trasę u boku Bachman-Turner Overdrive. Ameryka to była dla zespołów z Europy taka ziemia obiecana. To podbicie tamtego rynku tak naprawdę świadczyło o tym, czy zespół odniósł sukces na światową skalę. Thin Lizzy byli jeszcze daleko od tego, ale cieszyli się jak dzieci, że mogło tam wyjechać. Zwłaszcza dla Lynotta było to spełnienie dziecięcych marzeń i fantazji. On Amerykę od dzieciństwa uwielbiał, oglądając westerny, czytając komiksy. To był kraj, w którym zawsze chciał się znaleźć i wreszcie miał tę okazję, co przeniosło się też do wielu jego późniejszych tekstów. To zafascynowanie i to, co tam mógł zaobserwować. Trasa o Bachman-Turner Overdrive była też wyzwaniem, ponieważ z jednej strony mieli okazję zagrać dla wielkich tłumów, z drugiej strony musieli sobie radzić z wszystkimi wyzwaniami, jakie stoją przed zespołem supportującym. Mieli tylko kawałek sceny do dyspozycji, prawie zerowe oświetlenie, bez próby dźwięku podchodzili do swojego występu. Mimo to robili to, byli podjarani, świetnie się bawili. Reszta wyjazdu budżetówka. Tanie jedzenie, tanie noclegi, po 2 osoby w wyrku. Tylko cwaniaczek Robertson załatwił sobie osobne łóżko, twierdząc, że nie ma szans, żeby położył się do jednego wyrka z facetem. Druga płyta nagrana w tym złotym składzie to Fighting z roku 1975 i tutaj na tej płycie znajdziemy już wszystko, za co Lizzy kochać można. Oczywiście oprócz tego niepowtarzalnego wokalu Phila Lynotta, no mamy wreszcie te charakterystyczne gitarowe harmonie. Nie ma tu może jeszcze wielkich przebojów, ale nie tylko przeboje świadczą o jakości płyty, a muzyka na niej jest naprawdę wyborna. Mamy tutaj radosną, bardzo energetyczną wersję Rosalie Boba Segera. Mamy galopujący do przodu Suicide i cudowne Wild One. Oba numery z pięknymi tymi gitarowymi harmoniami. Mamy taki ponury, trochę mroczny Spirit Slips Away,
Mamy zadziorne Fighting My Way Back. No generalnie dużo dobrych numerów i to nie jest tylko moje zdanie, bo publiczność też była zachwycona i krytycy. Płyta wylądowała na 60. miejscu na liście przebojów w Wielkiej Brytanii. Może to nie było jeszcze bardzo wysoko, ale już wystarczyło, żeby Lizzy zaczęli grać porządne sztuki, często w roli headlinerów. Generalnie płyta jest mocna i nie ma się co tutaj za bardzo jej czepiać. Sam zespół czepiał się faktu, że za konsoletą producenta zupełnie niepotrzebnie siadł tym razem sam Lynott. Poza tym nie podobała im się okładka. Uważali, że jest przesadzona. Nawet pojawiły się głosy, że jest to najbardziej beznadziejna okładka, jaką w życiu widzieli. No i ja jestem daleki od takich określeń, bo widziałem zdecydowanie gorsze, no ale zespołowi się nie podobała. Na niektóre rynki płyta wyszła z alternatywną okładką i ta członkom zespołu podobała się dużo bardziej. Chociaż i tak Robertson uważał, że najfajniejsze to było zdjęcie, które zostało zrobione na pierwszej sesji i ostatecznie niewykorzystane. Zdjęcie, na którym wyglądali, jakby faktycznie przed chwilą brali udział w ulicznej bójce, byli brudni, poobijani, zakrwawieni. Dla Robertsona bomba, dla wytwórni niekoniecznie, więc ten pomysł został odrzucony. Od Fighting można też zauważyć tendencję do stopniowego zaostrzania brzmienia na kolejnych płytach Thin Lizzy. I to była nie tylko świadoma decyzja artystyczna, ale też sygnał, że Lynott trzymał ucho na pulsie tego, co się dzieje na rynku muzycznym. Już za chwilę dokonała się rewolucja punkowa, potem popularność zaczęły zdobywać zespoły z nowej fali brytyjskiego heavy metalu i Lynott jakby cały czas chciał dotrzymać kroku tym młodszym zespołom, które zaczynały grać ostrzej, agresywniej. W związku z tym i Lizzy zmieniało to swoje podejście do muzyki. Przy czym o ile wiele klasycznych zespołów, tych utworzonych jeszcze w latach 60. czy na początku lat 70., wchodząc w lata 80., łagodziło swoje brzmienie, Lizzy przeciwnie. Podkręcali potencjometry aż do naprawdę takiej heavy metalowej jazdy na ostatniej płycie Thunder and Lightning. Ostrzej zrobiło się już na następnej płycie Jailbreak z 76 roku, płycie, która przyniosła ich największy hit The Boys Are Back in Town. Ale nie tak od razu, bo też niewiele brakowało, a ten kawałek by się nie urodził, a przynajmniej by się nie znalazł na płycie. I tu powód był bardzo prozaiczny. W trakcie prac nad materiałem na nowy album zespół po prostu stwierdził, że ten kawałek jest za słaby, nie nadaje się do tego, żeby znaleźć się na krążku. Na szczęście Chris O'Donnell, który zastąpił w międzyczasie na stanowisku jednego z menadżerów Teda Carolla, był obecny podczas tych prac w studiu i zaczął namawiać chłopaków, że dajcie mu jeszcze szansę, tak? Popracujcie jeszcze nad nim, bo ja widzę w nim potencjał. To jest fajny numer. No i faktycznie, ostatecznie Boys Are Back in Town nie tylko znalazło się na płycie, ale zostało też wydane na singlu. No i okazało się największym autorskim przebojem Thin Lizzy. Więc po raz kolejny wyszło na to, że menadżerowie mają lepszego nosa do kwestii muzycznych niż sami artyści. Oprócz Boys Are Back in Town, Jailbreak przyniósł masę innych kapitalnych numerów. Jest tam dynamiczny numer tytułowy, jest świetne Warriors, jest moje ukochane, takie zabarwione celtycką nutą Emerald. Jest też trochę numerów spokojniejszych. Całość robiła i do tej pory robi kapitalne wrażenie. I to jest taka jedna z płyt wizytówek Thin Lizzy. Płyta Jailbreak spodobała się zarówno krytykom, jak i fanom. Ostatecznie single Boys Are Back in Town w Stanach wylądował na 5. miejscu listy Billboardów, czyli bardzo, bardzo wysoko. Sam album też sprzedawał się świetnie, zarówno w Ameryce, jak i w Wielkiej Brytanii czy w innych krajach. Z takim hitem na koncie Lizzy byli gotowi do podbicia Ameryki. Moment był idealny, bo Boys Are Back in Town szaleli w eterze wzdłuż i wszerz Stanów. Więc chłopaki zapakowali manatki, pojechali do Stanów i co? I się rozchorowali. A dokładnie Lynott się rozchorował na żółtaczkę typu
A. Rock'n'rollowy tryb życia, znowu zmęczenie koncertowaniem i imprezowaniem sprawiły, że jego organizm opierał się chorobie jak Francuzi Blitzkrigowi. I ostatecznie zamiast supportować Rainbow Richie'ego Blackmora, to Lynott musiał wrócić do Anglii i położyć się do szpitalnego wyrka. Phil nie zamierzał się jednak poddawać. On był w tym okresie tytanem pracy, człowiekiem pełnym energii i tutaj, mimo że choroba go męczyła, to zwołał jeszcze w tym samym roku, pod koniec roku, chłopaków na kolejną sesję nagraniową, której efektem był następny bardzo udany album Johnny the Fox. Nie przynosił może tak wielkiego hitu jak Boys Are Back in Town, ale krótkie, dynamiczne, z genialną solówką Robertsona Don't Believe a Word sobie radziło bardzo dobrze na listach przebojów, a płyta miała też sporo innych świetnych momentów. Było tam dynamiczne Johnny, Rocky, Johnny the Fox meets Jimmy DeWitt, Boogie Woogie Dance, czy moje ulubione Massacre. Były też utwory spokojniejsze, co typowe na płytach Lizzy. Tym razem one były tak fajnie przemieszane, że numer ostrzejszy, numer spokojniejszy, ostrzejszy, spokojniejszy. To razem dawało bardzo fajny efekt, moim zdaniem jedna z mocniejszych płyt Lizzy. Natomiast co ciekawe, sam zespół wcale z efektu końcowego nie był do końca zachwycony. Goran mówi, że w tym okresie, a w zasadzie już trochę wcześniej, popadli w takie błędne koło. Płyta, trasa. To koło było nakręcane przez menadżerów, którzy stwierdzili, że jeżeli Lizzy wezmą sobie wakacje, zrobią sobie przerwę, to świat o nich zapomni. Więc trzeba było być cały czas w trasie, cały czas grać koncerty, a w tych nielicznych przerwach skupiać się na nagrywaniu kolejnej płyty i tak w kółko. W związku z tym cierpiała jakość tych nagrań studyjnych. Goran mówi, że oni nigdy tak naprawdę nie byli zespołem studyjnym, zawsze byli zespołem koncertowym. W studiu wcale nie czuli się najlepiej. No a jeszcze ciągle pod presją czasu nie mieli okazji, żeby popracować dobrze nad utworami, żeby robić jakąś lepszą selekcję tego, co się na płytach znajduje. Więc on osobiście ubolewa, że na takim Johnem nie udało im się oddać tego ognia, który potrafili wykrzesać z siebie na scenie. No i faktycznie, jeżeli porównamy to z taką kultową płytą jak koncertówka Life and Dangers, no to nie można odmówić mu racji. Płyty Lizzy studyjne zawsze były trochę takie za spokojne i ugrzecznione. Z kolejnym udanym albumem na koncie Lizzy byli gotowi, żeby jeszcze raz próbować podbić Amerykę. I co? No i dupa blada. A czemu? No tym razem pechowcem okazał się Brian Robertson. Wyobraźcie sobie, że na dzień przed wylotem poszedł wieczorem do klubu Speakeasy ze swoim kolegą Frankiem Millerem. Robo był o dziwo tego dnia trzeźwy, czego nie można powiedzieć o jego towarzyszu. Frankie wywołał awanturę. W pewnym momencie ktoś chciał uderzyć go rozbitą butelką. Robertson odruchowo zasłonił twarz kolegi, w związku z czym butelka zatrzymała się na jego dłoni, rozcinając ścięgna i tętnicę. Krwawienie udało się zatamować, rany zszyć, ale lekarze straszyli Robertsona, że już nigdy nie będzie mógł grać na gitarze, a już na pewno nie na trasie, która się miała za chwilę rozpocząć. Brian był przerażony. Przede wszystkim tym, co powiedzą koledzy z kapeli. No, mimo opinii awanturnika, pijaka, tego, że wielokrotnie sam się prosił o kłopoty, no to tym razem to naprawdę nie była jego wina. No tylko co z tego? Trasę trzeba było odwołać. Wyglądało na to, że nad amerykańskim snem Thin Lizzy zawisła jakaś klątwa. Lynott był wściekły. Los Robertsona w zespole tak naprawdę niepewny. Jedyne, co było pewne, to to, że trzeba się jakoś pozbierać i ciągnąć to dalej. Na szczęście już na początku następnego roku, 1977, Lizzy udało się dogadać z Queen i pojechali razem w trasę koncertową po Stanach. Jako zastępca Robertsona w składzie pojawił się Gary Moore, który najwyraźniej już zapomniał, że kilka lat wcześniej z Lynottem rozstał się w nie najlepszej atmosferze. Tym razem postanowił chłopaków wesprzeć. Trasa okazała się sukcesem. Lizzy mogli wreszcie odwiedzić miasta na wschodnim wybrzeżu, chociaż z występu w Nowym Jorku nie byli specjalnie zadowoleni. Uważali, że nie pokazali się z najlepszej strony. Mogli też zakosztować tego gwiazdorskiego życia. No, zagrać przed wielkimi tłumami na stadionach,
ale też skosztować tego wszystkiego, co jest otoczeniem takich wielkich tras koncertowych. Miało to swoje dobre, jak i złe skutki. No niestety oznaczało to m.in. łatwiejszy dostęp do narkotyków, zwłaszcza do tych cięższych, jak kokaina chociażby. A podpatrując Freddie'ego Mercurego, no niestety Lynott zaczął też sam trochę gwiazdorzyć, trochę mu ta sodówka zaczęła do głowy uderzać. Po powrocie do Anglii zespół stanął przed dylematem, co dalej zrobić z tym drugim gitarzystą. Moore wrócił do Koloseum. Do powrotu gotowy był Brian Robertson już po rehabilitacji. Sęk w tym, że ani Lynott, ani menadżerowie wcale nie byli pewni, czy chcą tego powrotu. Gonił ich kolejny termin sesji nagraniowej, w związku z czym Phil zdecydował, że tym razem Scott Gorham sam nagra wszystkie partie gitarowe. Amerykanin był początkowo przerażony, ale przy pomocy nowego producenta Tonego Viscontiego, znanego m.in. ze współpracy z Davidem Bowiem, wywiązał się z zadania znakomicie. Nowa płyta, nazwana Bad Reputation, ukazała się w roku 1977 i przyniosła kolejną pulę świetnych numerów Thin Lizzy. Mieliśmy tytułowy Bad Reputation z fantastyczną partią perkusyjną Briana Downeya. Mieliśmy dynamiczne Opium Trail i That's Woman Gonna Break Your Heart. Mieliśmy spokojniejsze, ale klimatyczne Soldier of Fortune, miłe Southbound, no i mieliśmy hit Dancing in the Moonlight z fantastycznym, bujającym basem Lynotta, solem na saksofonie. No, damska część publiczności była kupiona. Problem tylko w tym, że to, co łatwe w studiu, na koncertach nie zawsze jest wykonalne. Potrzebny był drugi gitarzysta. Scott Gorham jakoś nie nauczył się klonować, więc potrzebowali kogoś, kto zagra partię drugiej gitary. Lojalny Scott cały czas uważał, że do składu powinien wrócić Brian Robertson i tak długo wiercił dziurę w brzuchu Lynottowi, a też ten w końcu się zgodził. Scott był tak pewien w ogóle powodzenia swojego planu, że nawet zostawił w dwóch kawałkach miejsce na to, żeby Robbo dograł swoje partie gitar solówki, kiedy już wróci do składu. Robertson faktycznie dostał wreszcie zielone światło, wrócił, zagrał w dwóch numerach, ale na okładce się nie pojawił. Czy była to zemsta Lynotta, czy okładka poszła już do druku, trudno powiedzieć. W każdym bądź razie na froncie Bad Reputation widzimy wizerunki tylko trzech muzyków. Na tylnym zdjęciu tam się też Robertson pojawia. Sam muzyk nie miał z tym specjalnie problemów, bo na płycie się w zasadzie nie udzielał, więc jakoś specjalnie to jego ego tu na tym nie ucierpiało. W odrodzonym składzie zagrali trasy promujące Bad Reputation, a potem stanęli przed problemem, co dalej. No, naturalnym etapem tego ich błędnego koła była kolejna płyta studyjna, ale z drugiej strony Lynottowi od dawna chodziła po głowie koncertówka, która by pokazała całemu światu prawdę o tym, jakie jest to jego ukochane Thin Lizzy. Ostateczny głos w tej sprawie miał Tony Visconti, znowu zaproszony do roli producenta, który miał tylko kilka tygodni czasu, zanim zacznie pracę nad kolejnym projektem z Davidem Bowie. W związku z tym stanęło na płycie koncertowej. Visconti stwierdził, że taką będzie w stanie przygotować szybciej niż nowe nagranie studyjne. Producent dostał kupę nagrań z lat 76-77 z prośbą o to, żeby spreparował z tego, przygotował, wyciął taką najlepszą wersję Lizzy Live. Tak, na takim spreparowaniu się nie skończyło, bo jak sam producent wspomina, w trakcie prac nad miksem zaczęły się poprawki studyjne. A to poprawka wokalu, a to chórków, potem partii basu, potem solówek. Ostatecznie ile w płycie Life and Dangers, bo taki dostała tytuł, na ile ona jest faktycznie live, to chyba się nigdy nie dowiemy. Są głosy twierdzące, że znacząca część albumu została dograna w studiu. Ale jakby nie było, to jest to kapitalna płyta, uznawana za arcydzieło zarówno w dyskografii Lizzy, jak i w ogóle w kanonie płyt rockowych. I nie bez powodu, bo mamy na niej świetne, energetyczne, dynamiczne wykonania tych numerów znanych przecież ze spokojniejszych wersji studyjnych. Mamy świetny kontakt z publicznością. Setlista jest wymarzona.
Nie mamy na niej natomiast tego, co bardzo często było zakałą koncertowych płyt lat 70., czyli przydługich popisów solowych poszczególnych muzyków. I ja wiem, jest mnóstwo koncertówek, gdzie rozbudowane wersje utworów trwające po kilkanaście minut są prawdziwą ucztą dla uszu. Zarówno kiedy całe zespoły improwizują, jak i kiedy poszczególni muzycy się popisują swoimi umiejętnościami, ale niejednokrotnie bywa też tak, że te popisy sprawiają, że publiczność wtedy ziewa i zasypia, a napięcie na koncercie siada. Na Life and Dangers niczego takiego nie usłyszymy. Nawet solówka Briana Downeya na garach w Szalala jest taka, jak powinna być. To znaczy popisowa, ale dzięki Bogu krótka. Nic więc dziwnego, że płyta zdobyła popularność. Była to najlepiej sprzedająca się płyta Thin Lizzy. Wylądowała ostatecznie na drugim miejscu brytyjskiej listy przebojów. Utrzymywała się na tej liście przez 60 tygodni i stanowi chyba najmocniejszą pozycję w dyskografii Lizzy. Jeżeli ktoś chce zaczynać przygodę z nimi, to od tego albumu zdecydowanie warto. Sukces Life and Dangers sprawił, że Thin Lizzy trafili wreszcie do takiej rockowej ekstraklasy. Zaczęło się gwiazdorskie życie, zaczęły się też gwiazdorskie problemy. No, niestety na stół wjechały ciężkie dragi. Kokaina i heroina, alkohol lał się strumieniami, imprezowanie non-stop. To wszystko powodowało, że wybujałe ego i trudne charaktery, co niektórych dawały znać o sobie. Takim złym chłopakiem był przede wszystkim Brian Robertson, ale Phil też nie był bez winy. On też cierpiał już mocno na uzależnienie od używek. Potrafił być nieprzyjemny. Problem tylko w tym, że liderem zespołu był Lynott, a nie Robertson. No a co wolno wojewodzie, to nie tobie szkocie. Po jednej z awantur, które Robertson urządził po pijaku, po prostu podziękowano mu i wywalono z kapeli. Także w Lizzy znowu był wakat na stanowisku gitarzysty. Tym razem zajęty, tak, zgadliście, przez Gary'ego Moore'a. Moore, rozczarowany w tym czasie brakiem komercyjnego sukcesu w Colosseum, przyjął kolejną ofertę Lynotta i zgodził się dołączyć do Lizzy, tym razem na stałe. I już z Garym na pokładzie zespół ruszył w trasę promującą Life and Dangers do Stanów, do Japonii, do Australii. Ale zanim do tego doszło, musieli poradzić sobie z kolejnym problemem personalnym, ponieważ z zespołu odszedł filar dotychczasowego Lizzy, czyli Brian Downey, perkusista. Wszyscy byli w szoku. Lynott traktował to w ogóle jak zdradę. Goran był trochę bardziej wyrozumiały, no bo uważał, że no, Downey jak najbardziej może być po tylu latach rock'n'rollowego życia zmęczony, zwłaszcza, że nigdy nie był ostrym imprezowiczem, wolał spokojnie spędzać czas, a teraz chciał ten czas spędzać u boku nowo założonej rodziny. Skończyło się na tym, że w trasę po Stanach, Australii, Japonii zespół pojechał z Markiem Neuseffem, znanym chociażby ze składu Jana Gillana. Natomiast kiedy doszło do nagrywania nowej płyty, lojalny Goran znowu zaczął cisnąć Lynotta, żeby ten pozwolił Downeyowi wrócić do składu. No jak nie lubić tego gościa? No fantastyczny jest ten Scott. No i faktycznie udało mu się urobić Lynotta. Brian wrócił i do kolejnej sesji panowie zabrali się w składzie Lynott, Downey, Goran i Moore. Na miejsce sesji nagraniowej wybrano niestety Paryż. Niestety dlatego, że to miasto oferowało po pierwsze łatwy dostęp do wszelkiego rodzaju używek, zwłaszcza ciężkich narkotyków, i do nocnego życia, które stopniowo zaczęło wygrywać z nagrywaniem. Imprezy wzięły górę, nawet do studia często zaglądali dealerzy, panował nieopisany chaos. I chyba tylko dzięki żelaznej dyscyplinie Tonego Viscontiego i Gary'ego Moore'a efekty tej sesji nie wylądowały w koszu, tylko stały się ostatecznie sukcesem
artystycznym i komercyjnym. Płyta Black Rose, Rock Legend, wydana w 1979 roku, przyniosła dużo dobrego. Przede wszystkim świetny numer tytułowy, w którym zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej mieliśmy dużo odniesień do celtyckich korzeni zespołu. Był tam jeden z największych przebojów, czyli Waiting for an Alibi. Było równie dynamiczne, z fajnie zaaranżowanymi bębnami Do Anything You Want To. Był mroczny i nie ukrywajmy hipokrytyczny Got to Give It Up, w którym Lynott śpiewał o zagrożeniach związanych z używkami. Była też nietypowa, jak na Lizzy nawet, piosenka Sarah, dedykowana nowo urodzonej córeczce Lynotta. Przesłodzona, ale z kapitalną solówką Gary'ego Moore'a. Co ciekawe, największy przebój na płycie Black Rose, czyli Waiting for an Alibi, zostało na niej umieszczone w wersji krótszej. Istnieje wersja dłuższa, którą można dorwać chociażby na składance Dedication, która trwa kilkadziesiąt sekund dłużej, ma jedną zwrotkę więcej. Czemu na płycie studyjnej została umieszczona w wersji okrojonej, nie mam bladego pojęcia. Wszystko wyglądało, że jest na właściwych torach. Zespół ruszył w promującą trasę koncertową. No ale tam niestety zaczęły się problemy. Albo inaczej, te problemy były cały czas. Tylko to, co było jeszcze jakoś do opanowania podczas nagrywania w studiu, no na koncertach zaczęło już Moore'owi zdecydowanie przeszkadzać. Po prostu narkotyki brały górę, pojawiały się wtopy na koncertach, pojawiał się brak profesjonalizmu, którego Gary Moore nie był w stanie znieść. W pewnym momencie trasa się składała z 3 części. Jedna wizyta w Stanach, koncerty w Europie, powrót do Stanów na drugą część trasy. I podczas tej drugiej części trasy amerykańskiej Moore w pewnym momencie po jednym z koncertów po prostu się spakował i pojechał w długą, zostawiając chłopaków totalnie na lodzie. Lynott, najwyraźniej przyzwyczajony już do problemów z gitarzystami, musiał pewnie sięgnąć do swojego notesiku i wybrać kolejny numer. Tym razem zadzwonił do Midge'a Ure, swojego kolegi, a także niedługo lidera zespołu Ultravox, a więc z zupełnie innej muzycznej bajki niż to, co grało Thin Lizzy. Sam Ure do tej pory mówi, że tym wyborem był zawsze zdziwiony. Uważa sam siebie za najgorszego gitarzystę, jaki grał Thin Lizzy. Ale trzeba mu oddać sprawiedliwość. No facet bez chwili wahania odpowiedział na prośbę przyjaciela, zapakował się do samolotu, wziął parę słuchawek, przenośny magnetofon, bo to jeszcze nie były czasy Walkmanów, o MP3 nie wspominajmy nawet, i poleciał przez ocean, po drodze słuchając numerów, które już wkrótce wykonywał na żywo na wielkich scenach. Także pełen szacun dla gościa. Ostatecznie miejsce po Gary Moorze zajął inny gitarzysta, Snowy White, znany ze współpracy z Pink Floyd, a później m.in. autor przeboju Bird of Paradise. Snowy był świetnym gitarzystą, natomiast chyba nie do końca wiedział, w co się pakuje. Z natury introwertyczny i spokojny, miał wielkie problemy na koncertach, żeby wykrzesać z siebie chociaż trochę energii, a ta dynamika na scenie to była kwintesencja stylu Lizzy. Podczas gdy White najchętniej stałby na scenie jak kołek. Poza tym sam czysty, strojący od używek, dla niego granie prób i koncertów, czy nagrywanie w studiu z parą ćpunów, to musiała być katorga. Jakby nie było, z White'em Lizzy wydali 2 płyty. Chinatown w roku 1980 i Renegade nagraną rok później. Chinatown przyniosła dużo mocnej muzyki. Najwyraźniej ta świeża krew w zespole podziałała ożywczo, kompozycje były mocne, dynamiczne, poza jedną w zasadzie balladą przyjemną Didn't I, na całej płycie nie biorą jeńców. Jest mocny tytułowy numer Chinatown, jest bardzo mocny Killer on the Loose, jest szybki Sugar Blues, jest ciężkie Hey You, są melodyjne Sweetheart i We Will Be Strong. No generalnie nie ma się co przyczepić. Z mojej perspektywy do tej płyty jest to naprawdę mocna pozycja w ich katalogu. Publiczność na Wyspach też była tego zdania. Płyta doszła do 7. miejsca, natomiast w Stanach poległa.
I trasa, która ją promowała po Stanach w roku 1980, była ostatnią wyprawą Lizzy za ocean. I to trzeba sobie powiedzieć wprost, no niestety mimo marzeń, chęci, starań, temu zespołowi nigdy nie udało się tak naprawdę przebić w Ameryce. Druga płyta nagrana ze Snowym White'em, czyli Renegade, oceniana jest już dużo słabiej. Ja ją osobiście bardzo lubię, ale próbując zachować obiektywność, chociaż to jest muzyczny subiektyw, no to muszę przyznać, że faktycznie jest słabsza od poprzedniczek i od następczyni. Generalnie wszystko się zgadza. No, muzycy nie zapomnieli jak grać, tak? Ale jednocześnie mamy wrażenie, że gdzieś już to słyszeliśmy, że coś tu chyba zaczyna się ktoś powtarzać. Są tam numery dalej świetne. Tytułowy Renegade czy Angel of Death chociażby. Jest dość nietypowy, taki swingujący Fats. No ale mamy też takie kawałki, ja je lubię. No One Told Him, Hollywood, Pressure Will Blow, gdzie jednak trochę czuć jakąś taką wtórność. No nie mówiąc już o Leave This Town. No przypomina bardzo mocno Sugar Blues z płyty Chinatown. Ale z drugiej strony, co z tego, jak noga sama chodzi, jak się tego tylko słyszy, tak? Więc nie taka zła ta płyta ostatecznie, przynajmniej nie dla mnie. W czasie nagrywania Renegade do zespołu dołączył na instrumentach klawiszowych Darren Wharton. Decyzja nie dla wszystkich w zespole zrozumiała, no ale najwyraźniej Lynott chciał w ten sposób wprowadzić Lizzy w lata 80. No tym samym Lizzy stali się kwintetem. Ale oprócz ludzi, którzy dochodzili do zespołu, z tonącego statku, jakim Lizzy zaczęło być, przynajmniej w odczuciu co niektórych osób, niektórzy zaczęli też uciekać. Pierwszy wymiksował się Chris O'Donnell, jeden z dwóch menadżerów, który miał już dość oglądania kim, a raczej czym staje się Lynott pod wpływem narkotyków. Zaraz potem podążył w jego ślad Snowy White. I umówmy się, to jest doskonały gitarzysta, ale personalnie to on pasował do Lizzy jak Śnieżka do zbójcerzy. Poza tym, jak sam potem mówił, miał dość nie tylko grania śpunami, ale tego, że w zespole generalnie panował taki marazm, brak celu, brak pomysłu jakby na kapelę i na to, co dalej mają osiągnąć. W pewnym momencie stwierdził, że ważniejsze od pieniędzy jest zdrowie psychiczne i zniknął. Tak naprawdę trochę podobnie jak Gary Moore, po prostu przestał pojawiać się na próbach czy w studiu, no i ostatecznie z kapelą się rozstał. Lynott niespecjalnie się tym przejął, bo w tym czasie koncentrował się na dokończeniu drugiej płyty solowej, Philip Lynott Album, wydanej ostatecznie w 1982 roku. Przejął się natomiast tym, co jakiś czas później zakomunikował mu Scott Gorham. Gorham w przeciwieństwie do White'a czy Moore'a nie zmówił się po angielsku, być może dlatego, że był Amerykaninem, tylko wyłożył kawę na ławę. Powiedział: stary, ja już nie daję rady, muszę odejść z zespołu, wziąć przerwę sobie zrobić i zająć się swoim zdrowiem. Mam dość tego szamba, w który się władowałem, chcę się z tego wydostać. Lynott uderzył w bagalny ton. Nie, tylko nie ty, stary, bez ciebie nie dam rady, zostań. Zaczął mu mówić o tym, że ma już na celowniku nowego asa gitary, młodego Johna Sykesa z Tigers of Pantang. Ostatecznie Gorham dał się namówić na jeszcze jeden album, jeszcze jedną trasę. Po cichu chyba żałując Sykesa, który dołączał do Lizzy, myśląc, że pewnie złapał Pana Boga za nogi, a tymczasem wsiadał do pociągu, który dojeżdżał do stacji końcowej, o ile wcześniej się nie wykolei. Ambitny Sykes wniósł na pokład dużo nowej energii i Lynott najwyraźniej potrzebował takiego kopa, bo utwory, które powstały na nową płytę, były zdecydowanie mocniejsze, bardziej dynamiczne, no i po prostu lepsze niż te, które się pojawiły na tej dość nijakiej Renegade. Płyta, która ostatecznie wydana została w 1983 roku i otrzymała nazwę Thunder and Lightning, miała zawartość adekwatną do tytułu. Ciężkie, szybkie riffy cięły i miażdżyły, solówki kipiały od dźwięków, całość brzmiała potężnie i nowocześnie. To już nie było grzeczne, hardrockowe granie z połowy lat 70., to był czysty heavy metal. Piorunujący Thunder and Lightning, Cold Sweat, This is the One, Holy War, mroczniejsze, spokojniejsze, ale piękne Sun Goes Down. Każdy numer w zasadzie na tej płycie to jest taki
cios między oczy, w zasadzie między uszy słuchacza. No, płyta jest moim zdaniem rewelacyjna. I to była płyta, która zdawałoby się, tą płytą mówiło o Lizzy, że mają się dobrze, że są gotowi, żeby dalej podbijać muzyczne rynki. Niestety to były tylko pozory. W rzeczywistości narkotyki niszczyły zespół od środka i nawet entuzjazm młodego Sykesa niewiele mógł tutaj zmienić. Na koncertach cierpiała mocno przez to jakość. Pojawiały się błędy, brakowało tej dynamiki, z której wcześniej byli znani. Wiele osób mówiło, że to jest cień dawnego Thin Lizzy. Goram i Lynott nieustannie się na backstage'u kłócili. Wreszcie została podjęta decyzja o zakończeniu działalności, o pożegnalnej trasie. Została ogłoszona, sprzedawała się o dziwo dużo lepiej niż kilka poprzednich. Niektórzy pewnie by wpadli na pomysł, że no dobra, w takim razie to może nie kończymy, to pochopna decyzja, ale Lizzy nie byli skorpionsami, stwierdzili, że klamka zapadła, jak ostatnia trasa to ostatnia trasa. W związku z tym zagrali między innymi koncert w Hammersmith, który został zarejestrowany na potrzeby pożegnalnej płyty koncertowej. Wzięli w nim udział m.in. zaproszeni Brian Robertson, Eric Bell i Gary Moore. Zagrali później też na festiwalu Masters of Rock w Niemczech i tam 4 września 1983 roku Lizzy dało swój ostatni koncert. Po powrocie do Anglii na lotnisku w Heathrow panowie tak naprawdę podali sobie ręce, pomachali i każdy poszedł w swoją stronę. Lizzy przestało istnieć jako zespół. Scott Gorham miał tak dosyć grania i całego muzycznego biznesu, że odłożył gitarę i przez kilka lat skupiał się tylko na tym, żeby wyjść z nałogu. Co mu się udało, szacun za to. Brian Downey wrócił do Irlandii i poświęcił się życiu rodzinnemu. John Sykes dostał za jakąś chwilę propozycję dołączenia do Whitesnake Davida Coverdale'a. No to jest zupełnie inna historia. Co do Lynotta, rozwiązanie Thin Lizzy złamało mu serce. Co więcej, to nie była decyzja, którą chciał podjąć. Czuł się w nią wmanewrowany. Czuł, że został do niej przymuszony przez Gorama, Downeya, Chrisa Morrisona, którzy wszyscy go w ten czy inny sposób naciskali, sądząc, że to jest najlepsze wyjście z sytuacji, w jakiej się znaleźli. Są też głosy, że cała afera z tym kończeniem, z tą pożegnalną trasą, to był nietrafiony pomysł marketingowy. Bilety na trasę po Thunder and Lightning sprzedawały się słabo i management wpadł na pomysł, żeby podnieść tę sprzedaż, rzucając do mediów informacje o pożegnalnej trasie. Ta sprzedaż faktycznie skoczyła w górę, ale pojawiły się z kolei głosy, że to jest czyste wyrachowanie, że zespół wcale nie ma zamiaru kończyć. No i w tej sytuacji Lynott uniósł się honorem, stwierdził, że skoro się powiedziało A, trzeba powiedzieć też B, dotrzymać słowa, no i zakończyli działalność. Ale nie był z tej decyzji zadowolony, on tak naprawdę chciał ciągnąć Lizzy dalej. I może faktycznie, gdyby ogłosili, że robią sobie przerwę, wakacje, a nie definitywnie kończą, to może wszystko potoczyłoby się inaczej. Może byłby bardziej zmotywowany do tego, żeby myśleć o reaktywacji Lizzy, bo faktycznie przechodziło mu to przez myśl. Rozmawiał o tym z Robertsonem i z Goramem kilkakrotnie. No ostatecznie nic z tego nie wyszło. Takie reaktywacje dostaliśmy już po śmierci Phila, czasami w doborowym towarzystwie, no ale to zawsze była tylko namiastka Thin Lizzy, bez tego najważniejszego aktora. Bez Lizzy Lynott imał się jakichś projektów pobocznych. Kontynuował współpracę z Garym Moorem, czego wynikiem chociażby świetny singiel Out in the Fields. Próbował sił solowych, nagrał 2 płyty solowe. Przez chwilę próbował ciągnąć nowy zespół Grand Slam, ale to wszystko były tematy zastępcze. Tak naprawdę wraz z końcem Thin Lizzy coś się skończyło, coś w nim pękło, coś umarło. A postępujące uzależnienie od heroiny tylko pogarszało sprawę. Odbierało mu siły zarówno twórcze, jak i życiowe. No niestety ostatecznie jego organizm poddał się 4 stycznia 1986 roku. Thin Lizzy nigdy nie zdobyli takiej popularności jak Zeppelini,
Purple, Sabaci, nie mówiąc o Judas Priest czy Iron Maiden, które to kapele mocno się na stylu Lizzy wzorowały. Mają jednak w katalogu dużo solidnych albumów i mnóstwo kapitalnych numerów. I tak naprawdę uważam za wielką niesprawiedliwość, że w takiej szerszej świadomości społecznej, jeżeli w ogóle funkcjonują, to funkcjonują jako wykonawcy dwóch numerów, Whiskey in the Jar i The Boys Are Back in Town. A mają do zaoferowania dużo więcej. Więc jeżeli nie znacie tej kapeli, to bardzo gorąco zachęcam, żebyście poświęcili trochę czasu na zapoznanie się z ich twórczością. Od czego zacząć? Najlepiej od składanki Dedication, The Very Best of Thin Lizzy. Tam znajdziecie wszystkie te klasyczne numery, ale także znajdziecie piękną balladę nagraną w duecie z Gary Moorem, Parisian Walkaways. Znajdziecie dłuższą wersję Waiting for an Alibi, o której wspominałem. Znajdziecie niepublikowany wcześniej numer Dedication, nagrany już pośmiertnie, ale z wokalem Phila oczywiście. Ale żeby nie było tak pięknie, to jest tam też rocker tylko w wersji 3-minutowej, singlowej. Za tą wersję pewnie ktoś się smaży w piekle i bardzo dobrze. Jeżeli nie lubicie składanek, to sięgajcie po koncertówkę Life and Dangers, najlepszą wizytówkę zespołu, albo po jedną z klasycznych płyt studyjnych Jailbreak, Bad Reputation czy Black Rose. Jeżeli wolicie heavy metal, no to sięgnijcie po Thunder and Lightning. Może to Was zachęci do odkrycia też tej lżejszej twórczości Lizzy. Możecie też skorzystać z linku do playlisty zamieszczonego w opisie filmu. Generalnie każdy sposób na posłuchanie Lizzy jest dobry. Ważne, żeby to robić najlepiej głośno, tak żeby jeszcze sąsiedzi usłyszeli i mieli z tego przyjemność. Mam nadzieję, że premierowy odcinek Muzycznego Subiektywu podobał Wam się. Obiecuję, że będą też odcinki krótsze, ale jak się mówi o swoich ulubionych kapelach, to często człowiek czasu nie liczy. Jeśli się Wam podobało, zapraszam do subskrypcji kanału. Nowe odcinki niebawem. Możecie też oczywiście lajkować, komentować czy udostępniać. Wszystkie reakcje będą mile widziane. Dzięki za Wasz czas i do usłyszenia. Come on!